Okay. We're at the section Krishna's flute. Jesteśmy teraz w dziale flet Kryszny. Umgyanatamidantasya janaganasalakayam chakshi shrinitam jaina tasmai shri gurave namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jaina Bhutale Swayam Bhupa Kadamaya Dadati Sa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatavara Kamalan Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagarjatan Saganaraganatan Vitam Sajivam Sadvaidam Sadvarutam Sadvarutam Purijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamsta Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namosate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavareshwari Vishwanastuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpataru Vischa Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnuvadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimakte Bhakti Vedanta Swami Janamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivasesha Shanyavari Pastachada Zatarane Namo Mahavaranaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Karat Vishaya Namaha Namo Vimanjiravaya Govamani Hitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nana Shastra Vicharinaika Nipuno Sadharma Samstapako Lokanam Itakarino Tribhuvane Manyo Sarojajiko Radha Krishna Parada Vinda Bhajana Nande Namataliko Bande Rupa Sanatano Raghujago Sri Jiva Upalago. Impetus, what is it? What's this chapter called? Jak zatytułowany jest ten rozdział? Stimulation for ecstatic love. Czynnik pobudzający ekstatyczną miłość. Krishna's flute. As far as his flute is concerned, it is said that the vibration of this wonderful instrument was able to break the meditation of the greatest sages, and Krishna was thus challenging Cupid by advertising his transcendental glories all over the world. Flet Kryszny. Jeśli chodzi o flet Kryszny, to jest powiedziane, że wibracje tego wspaniałego instrumentu były w stanie przerwać medytację największych mędrców. Kryszna w ten sposób wyzywał Kupidyna, ogłaszając całemu światu swoje transcendentalne chwały. There are three kinds of flutes used by Krishna. One is called Venu, one is called Murali, and the third is called Vamsi. Venu is very small, not more than 6 inches long, with 6 holes for whistling. Murali is about 18 inches long, with a hole at the end and 4 holes on the body of the flute. This kind of flute produces a very enchanting sound. The Vamsi flute is about 15 inches long, with 9 holes on its body. Krishna used to play on these 3 flutes occasionally when they were needed. Krishna had a longer Vamsi, which is called Mahananda, or Sanmohini. When it is still longer, it is called Akarsini. When it is even longer, it is called Anandini. The Anandini flute is very pleasing to the cowherd voice and is technically named Vamsuli. These flutes were sometimes bedecked with jewels. Sometimes they were made of marble and sometimes of hollow bamboo. When the flute is made of jewels, it is called Sanmohini.
When made of gold, it is called aksharsini. Such a Krishna używa trzech rodzajów fletów. variety of flutes. Jeden jest nazywany Venu, drugi jest nazywany Murali, a trzeci nazywany Vamsi. Venu jest bardzo mały, posiada nie więcej niż 6 cali długości i ma 6 otworów. Murali jest długi na około 18 cali, z jednym otworem na końcu i 4 dziurkami na ciele fletu. Ten rodzaj fletu wytwarza bardzo urzekające dźwięki. Flet Vamsi ma około 15 cali długości, 9 otworami na swoim ciele. Krishna zwykł grać na tych fletach od czasu do czasu, odpowiednio do potrzeb. Krishna ma również dłuższy Vamsi, który jest nazywany Mahananda albo Sam Mohini. Kiedy jest on jeszcze dłuższy, jest nazywany Akarshini, a kiedy jest nawet dłuższy, nazywany jest Anandini. Flet Anandini jest bardzo lubiany przez chłopców pasterzy i jest fachowo nazywany Vanshuli. Flety te były czasami wysadzane klejnotami, czasami były zrobione z marmuru, a czasami z wydrążonego bambusu. Kiedy flet jest zrobiony z klejnotów, jest nazywany Sam Mohini. Kiedy jest zrobiony ze złota, jest nazywany Akarshini. So Krishna's flute is, of course, a very important item because with this flute, then Krishna charms the whole universe. Flet Kryszny jest bardzo ważnym instrumentem, dlatego że za jego pomocą Krishna oczarowuje cały wszechświat. Sometimes the gopis steal the flute, so Krishna doesn't disturb them with this playing. Czasem gopi kradną Krysznie flet, żeby Krishna nie niepokoił ich swoją grą. Krishna's buffalo horn. Krishna's used a buffalo horn as a bugling instrument. This instrument was always highly polished and circled with gold bands, and on the middle there was a hole. Regarding these instruments, there is a metaphorical statement about a gopi named Taravali. It is said that Taravali became bitten by the most venomous snake of Krishna's flute. Then, in order to neutralize the poisonous effect, she drank the milk produced by the buffalo horn in the hand of Krishna. But instead of decreasing the poisonous effect, it increased it 1,000 times. The gopi was thus put into the most miserable poisoned condition. Bawoli róg Kryszny. Kryszna używał rogu bawolego jako trąbki. Instrument ten był zawsze wysoko polerowany i oprawiony złotymi obręczami, a w środku znajdował się otwór. Odnośnie tego instrumentu jest pewne metaforyczne zdanie o gopi Taravali. Jest powiedziane, że Taravali została ukąszona przez najbardziej jadowitego węża fletu Kryszny. Następnie, aby zneutralizować działanie trucizny, wypiła mleko wyprodukowane z bawolego rogu, znajdującego się w rękach Kryszny. Ale zamiast zmniejszyć działanie trucizny, zwiększyła go 1000-krotnie. W ten sposób gopi uległa najbardziej niebezpiecznemu zatruciu. Attraction of Krishna's leg bells. A certain gopi once stated to her friend, "My dear friend, when I heard the sound of the leg bells of Sri Krishna, I immediately started to go out of the house to see him. But most regrettably, my superiors were present just before me at that time, and I could not go out." Czar dzwoneczków przytłoczonych do nóg Kryszny. Jedna gopi pewnego razu powiedziała swojej przyjaciółce: Moja droga przyjaciółko, kiedy usłyszałam dźwięk dzwoneczków Sri Kryszny, powzięłam zamiar wyjścia z domu, aby go zobaczyć, ale na nieszczęście moi opiekunowie byli tuż przy mnie w tym czasie i nie mogłam wyjść. Krishna's conch shell. Krishna's conch shell is known as Panchajanya. This Panchajanya conch shell is also mentioned in the Bhagavad Gita. Krishna sounded it before the battle of Kurukshetra. It is said that when Krishna blows on his transcendental conch shell, the wives of the demons become subject to abortions, and the wives of the demigods become blessed with all auspiciousness. In this way, the sound of Krishna's conch shell used to vibrate and circulate all over the world.
Konha Kryszny. Konha Kryszny jest znanego panczaджania. Ta konha jest również wzmiankowana w Bhagavad Gita. Kryszna zadał w nią przed bitwą pod Kuruksetrą. Jest powiedziane, że kiedy Pan Kryszna dmie w swoją transcendentalną konchę, żony demonów polaniają, a żony półbogów zostają pobłogosławione wszelką pomyślnością. W ten sposób dźwięk konchy Kryszny zwykł wibrować i okrążać cały świat. I understand that this subject of abortion has become very political in Poland. Rozumiem, że ten temat aborcji jest obecnie bardzo gorącym tematem politycznym w Polsce. It's also a big issue here in America. Tutaj w Ameryce także jest to wielkim tematem. Just the other day, that new Supreme Court justice was appointed, and she's against abortion. Kilka dni temu została wybrana nowa sędzina Sądu Najwyższego i jest ona przeciwniczką aborcji. But Prabhupada is also against abortion. Ale Prabhupada także jest przeciwny aborcji. I heard in his lecture he was saying, those who are committing abortion, they'll themselves will be put in the womb and they'll be aborted. Birth after birth, they'll never see the light of the day. Słyszałem, jak Prabhupada tłumaczył, że te osoby, które dokonują aborcji, one same zostaną umieszczone w łonie, następnie ciąża zostanie przerwana i to się będzie tak powtarzać życie po życiu i nigdy nie zobaczą światła słonecznego. So sometimes this is confusing to people that we're against abortion, but we're not against capital punishment. Także czasem ludzi może to dziwić, że mimo, że jesteśmy przeciwni aborcji, to nie jesteśmy przeciwnikami śmierci. The difference is that the child in the womb is understood to be innocent. They haven't committed any crime in the womb. But the murderer, he's committed a crime. So if he's killed, it'll be good for him. But the child in the womb, if we kill that child, then we're going to get a big reaction. Wyjaśnienie tego jest takie, że dziecko w łonie matki jest niewinne, także nie ma absolutnie powodu, żeby je zabijać, podczas gdy karze śmierci poddawany jest kryminalista, który dokonał jakiejś zbrodni, także on jest winny, a jeśli zabijemy takie niewinne dziecko w łonie, wówczas my odbierzemy reakcję tego. Krishna's footprints. It is stated in the Srimad Bhagavatam that when Akrura, who drove Krishna from Vrindavan to Mathura, saw the footprints of Krishna on the land of Vrindavan, his ecstatic love for Krishna increased so much that the hair on his body stood up. His eyes became overflooded with tears, and in such ecstasy, he jumped out of the chariot and fell on the ground and began to chant, "How wonderful this is! How wonderful this is!" W Śrimad Bhagavatam jest powiedziane, że kiedy Akrura, który wywiózł Krysznę z Vrindavany do Matury, zobaczył ślady stóp Kryszny na ziemi Vrindavany, jego ekstatyczna miłość do Kryszny tak bardzo wzrosła, że włosy zjeżyły się na jego ciele, jego oczy przepełniły się łzami i w takiej ekstazie wyskoczył z powozu, upadł na ziemię i zaczął wołać: jakież to wspaniałe, jakież to wspaniałe. Of course, Akrura, his name is not pleasing to the gopis. Oczywiście to imię Akrury nie jest miłe dla gopi, Because he took Krishna from Vrindavan. gdyż on zabrał Krysznę z Vrindavan. But we can see here that he was actually a very advanced devotee. Ale tutaj widzimy, że tak naprawdę był on bardzo zaawansowanym baktą. Similar feelings were expressed by the gopis when they were going to the bank of the Yamuna and saw Krishna's footprints in the dust. When Krishna walked on the ground of Vrindavan, the marks of his soul, flag, thunderbolt, fish, a rod for controlling the elephant, and lotus flower would be imprinted upon the dust of the land. The gopis became overwhelmed simply by seeing these marks on the ground. Podobne uczucia zostały wyrażone przez gopi, kiedy udały się nad Jamunę i ujrzały w kurzu ślady stóp Kryszny. Kiedy Kryszna wędrował po ziemi Vrindavany, na kurzu tej ziemi odbijały się znaki jego stóp: flaga, błyskawica, ryba, przyrząd do tresowania słoni i kwiat lotosu. Gopi wpadały w ekstazę jedynie na widok tych znaków na ziemi. Krishna's place
places of pastimes. One devotee has explained, "Oh, I have not yet visited the wonderful places where the pastimes of the Lord were performed, but simply by hearing the name of Mathura, I have become overwhelmed with joy." Miejsca rozrywek Kryszny. Pewien bhakta wykrzyknął: Och, do tej pory nie odwiedziłem jeszcze wspaniałych miejsc rozrywek Kryszny, ale jedynie na dźwięk nazwy Mathura przepełniłem się radością. Krishna's favorite plant, tulasi. Lord Krishna is very fond of tulasi leaves and buds. Because tulasi buds are usually offered by to the lotus feet of Krishna, a devotee once prayed to the tulasi buds to give him some information about the lotus feet of the Lord. The devotee expected that tulasi buds would know something about the glories of the Lord Sri Krishna's lotus feet. Ulubiona roślinka Kryszny, tulasi. Pan Krishna bardzo lubi liście i pączki tulasi, ponieważ pączki tulasi są zwykle ofiarowane lotosowym stopom. Jeden bhakta pewnego razu modlił się do nich, aby udzieliły mu pewnych informacji o lotosowych stopach Pana. Bhakta oczekiwał, że pączki tulasi będą wiedziały coś o stopach lotosowych stóp Pana Sri Krishny. Krishna's devotees. One may sometimes become overwhelmed with joy by seeing a devotee of the Lord. When Dhruva Maharaj saw two associates of Narayan approaching him, he immediately stood up out of sincere respect and devotion and remained before them with folded hands. But because of his ecstatic love, he could hardly offer them a proper reception. Bhaktowie Kryszny. Czasami można przepełnić się radością po prostu na widok bhakty Pana. Kiedy Dhruva Maharaja ujrzał dwóch towarzyszy Pana Narayana, którzy zbliżali się do niego, natychmiast powstał ze swojego miejsca, powodowany szczerym szacunkiem i oddaniem, i stał przed nimi ze złożonymi rękoma. Ale z powodu ekstatycznej miłości prawie że nie był w stanie ofiarować im właściwego przyjęcia. There is a statement by a gopi who addressed Subal, a friend of Krishna. "My dear Subal, I know that Krishna is your friend, and you always enjoy smiling and joking with him. The other day I saw you both standing together, and you were keeping your hand upon Krishna's shoulder, and both of you were joyfully smiling. When I saw the two of you standing like this in the distance, my eyes at once became overflooded with tears." Jest pewne oznajmienie gopi, która zwróciła się do Subali, przyjaciela Kryszny. Mój drogi Subalo, wiem, że Kryszna jest twoim przyjacielem i że zawsze masz przyjemność uśmiechania się do niego i żartowania z nim. Innego dnia widziałam was, jak staliście razem. Położyłeś swoją rękę na ramieniu Kryszny i obaj uśmiechaliście się radośnie. Kiedy zobaczyłem was obu z oddali, stojących w ten sposób, moje oczy natychmiast napełniły się łzami. Special days for remembering Krishna. There are many statements about the festive days in connection with Krishna's different activities. One of these festive days is Janmashtami, the day of Krishna's birth. This Janmashtami day is the most opulent festival day for the devotees, and it is still observed with great pomp in every Hindu house in India. Sometimes even the devotees of other religious groups take advantage of this auspicious day and enjoy the performance of the ceremony of Janmashtami. Ecstatic love for Krishna is also aroused on the day of Ekadasi, which are other festive days in connection with Krishna. Szczególne dni poświęcone pamięci Kryszny. Jest wiele zdań odnoszących się do świątecznych dni związanych z różnymi czynnościami Kryszny. Jednym z takich świąt jest Janmastami, dzień urodzin Kryszny. Dzień Janmastami jest dla bhaktów najokazalszym festiwalem i w każdym hinduskim domu w Indiach jest on nadal obchodzony z wielką. Czasami nawet bhaktowie z innych religijnych grup korzystają z tego pamiętnego dnia i biorą udział w uroczystościach Janmastami. Ekstatyczna miłość do Kryszny również wzrasta w dni Ekadashi, które są innymi świątecznymi dniami związanymi z Kryszną. So this finishes the chapter, and the next chapter is 27, Symptoms of Ecstatic Love.
To kończy ten rozdział, a następnym rozdziałem jest rozdział 27. Symptomy ekstatycznej miłości. The bodily symptoms which are manifest by a devotee in expressing ecstatic love for Krishna are called anubhava. Practical examples of anubhava are as follows: dancing, rolling on the ground, singing very loudly, stretching the body, crying loudly, yawning, breathing very heavily, neglecting the pleasures of the presence of others, drooling, laughing like a madman, wheeling the head and belching. When there is an extraordinary excess of ecstatic love, with all of these bodily symptoms manifest, one feels relieved transcendently. These symptoms are divided into two parts. One is called sita, and the other is called shepana. When there is a yawning, it is called sita, and when there is dancing, it is called shepana. Symptomy manifestowane w ciele bhakty przy wyrażaniu ekstatycznej miłości do Kryszny są nazywane anubhava. Praktyczne przykłady anubhava to tańczenie, tarzanie się po ziemi, bardzo głośne śpiewanie, wyciąganie ciała, głośne krzyczenie, ziewanie, ciężki oddech, lekceważenie obecności innych, mówienie od rzeczy, szaleńczy śmiech, kręcenie głową i czekanie. Kiedy ma miejsce nadzwyczajny przypływ ekstatycznej miłości z manifestacją tych wszystkich cielesnych symptomów, wówczas odczuwa się transcendentalną ulgę. Te symptomy dzielą się na dwie części. Jedne są nazywane shita, a inne są nazywane krzepana. Kiedy występuje ziewanie, symptomy są nazywane shita, a kiedy występuje taniec, są one nazywane krzepana. Dancing. While watching the rasa dance performed by Lord Krishna and the gopis, Lord Shiva beheld the beautiful face of Krishna and immediately began to dance and beat upon his small dindima drum. While Lord Shiva was dancing in ecstasy, his eldest son, Ganesh, joined him. Taniec. Obserwując taniec rasa, pana Kryszny i Gopi, pan Shiva spojrzał na piękną twarz pana Kryszny i natychmiast sam zaczął tańczyć i bić w swój mały bębenek dindima. Kiedy pan Shiva tak tańczył w ekstazie, przyłączył się do niego jego najstarszy syn Ganesha. Rolling on the ground. In the third canto, first chapter, 31st verse of Srimad Bhagavatam, Vidura inquires from Uddhava, "My dear friend, is Akrura in an auspicious condition? He is not only a learned scholar and sinless, but he is also a devotee of Lord Krishna. He has such ecstatic love for Krishna that I have seen him rolling upon Krishna's footprints in the dust, as if bereft of all senses." Similarly, one gopi gave a message to Krishna that Radharani, because of her separation from him, and because of her enchantment with the flavor of his flower garlands, were rolling on the ground, thereby bruising her soft body. Tarzanie się po ziemi. W trzecim kanto, pierwszym rozdziale, 32 wersecie Śrimad Bhagavatam, Vidura zapytuje Uddhavę: "Mój drogi przyjacielu, czyż Akrura nie jest w pomyślnej sytuacji? Nie tylko jest on uczonym i wolnym od grzechu, ale jest również bhaktą pana Kryszny. Jest on tak pełen ekstatycznej miłości do Kryszny, że widziałem, jak po ujrzeniu śladów stóp Kryszny tarzał się po ziemi, jak gdyby pozbawiony wszelkiego rozsądku. Podobnie jedna gopi powiadomiła Krysznę, że Radharani, przeżywając rozłąkę z nim i na skutek urzeczenia aromatem jego kwietnej girlandy, tarzała się po ziemi, w ten sposób raniąc swoje delikatne ciało. Singing loudly, one gopi informed Krishna that when Srimati Radharani was singing about his glories, she enchanted all of her friends in such a way that they became stone-like and dull. At the same time, the nearby stones began to melt away in ecstatic love. Głośny śpiew. Jedna z gopi poinformowała Krysznę, że kiedy Srimati Radharani śpiewała jego chwały, zauroczyła wszystkie swoje przyjaciółki do tego stopnia, że zamarły one w bezruchu, a jednocześnie
leżące w pobliżu kamienie zaczęły topnieć w eksotycznej miłości. But this is something we can aspire for, that someday we can hear Radharani singing very loudly the glories of Lord Shri Krishna. I jest to coś, do czego możemy aspirować, że pewnego dnia usłyszymy, jak Śrimati Radharani bardzo głośno śpiewa chwały Kryszny. Bhaktivinoda Thakur has told us that Kabhi Habi Bolo say Dinamar, when will that day be mine? My offense is ceasing, taste for the name increasing. When in my heart will your mercy shine? So he's feeling that separation. Bhaktivinoda Thakur właśnie odczuwa tą separację, którą wyraża w swojej pieśni, w której mówi, że kiedy moje serce stopi się tak z tego uczucia do Kryszny. So following in the footsteps of Bhaktivinoda Thakur, we can also think like that, when will that day, auspicious day come, when my heart is pure, all of my senses of my offenses have been cleansed away, and I can see the beauty of and hear the beauty of Radharani. Podobnie podążając ślady Śrila Bhaktivinoda Thakura, możemy tak modlić się, kiedy to nasze serce oczyści się z wszystkich obraz i kiedy będziemy mogli słuchać o chwałach Śrimati Radharani. Stretching the body. When there was stretching of the body of Narada Muni from chanting the Hare Krishna mantra, he chanted so loudly that it was apprehended that Lord Nrsimha had appeared. Thus, all the demons began to flee in different directions. It is also said that sometimes when Narada, the carrier of the Veena, remembers his Lord Krishna in great ecstasy, he begins to stretch his body so vigorously that his sacred thread gives way. Kiedy Narada Muni intonował mantrę Hare Krishna, śpiewał on tak głośno, że zdawało się, że to pojawił się Pan Nrsimha. Wskutek tego wszelkie demony zaczęły piesznąć, rozbiegać się na wszystkie strony świata. Jest powiedziane, że czasami, kiedy Narada, nosiciel winy, w wielkiej ekstazie rozpamiętuje Pana Krysznę, tak żywiołowo wyciąga swoje ciało, że pęka jego święta nić. Crying loudly, a gopi once said to Krishna, "My dear son of Nanda Maharaj, by the sound of your flute, Srimati Radharani has become full of lamentation and fear, and thus with faltering voice she is crying like a kurubi bird." Głośny krzyk. Jedna gopi pewnego razu powiedziała do Kryszny: mój drogi synu Nandy Maharaja, usłyszawszy dźwięk twojego fletu, Srimati Radharani pogrążyła się w rozpaczy i napełniła strachem, i wskutek tego krzyczy drżącym głosem, niczym ptak kurari. It is described that by hearing the vibration of Krishna's flute, Lord Shiva became so puzzled and began to cry so loudly into space that the demons became vanquished and the devotees became overwhelmed with joy. Jest opisane, że wibracje dźwiękowe fletu Pana Kryszny wprawiają w zakłopotanie Pana Shivę, także zaczyna on krzyczeć tak głośno w przestrzeń, że demony zostają całkowicie pokonane, a bhaktowie przepełniają się radością. We can see here that Lord Shiva is the great devotee of Krishna. Widzimy tutaj, że Pan Shiva jest wielkim wielbicielem Pana Kryszny. He was so advanced that he could have the darshan of Krishna in the Rasa Leela dance. Był tak zaawansowany, że mógł mieć darshan Pana Kryszny tańczącego taniec rasa. Therefore, we should always offer respect to Shiva. Sometimes the tendency may be that we disregard or minimize Lord Shiva's position. Dlatego powinniśmy zawsze ofiarowywać nasze pokłony Panu Shiwie. Czasem może być taka tendencja, żeby tak lekceważyć czy minimalizować pozycję Pana Shiwy. Because many of his followers may not be very high standard, but we don't consider them as Vaishnavas. But Lord Shiva himself is the greatest Vaishnava. Dlatego, że jego wielbiciele na ogół nie przejawiają wysokich standardów, nie są oni Vaishnavami, niemniej jednak sam Pan Shiva jest największym Vaishnavą. It is said that when the full moon rises, the lotus petals become expanded. Similarly, when Krishna used to appear before Radharani, her face, which is compared with the lotus flower, would expand by her yawning. Ziewanie.
Jest powiedziane, że kiedy wschodzi pełny księżyc, zaczynają się rozwijać płatki lotosu. Podobnie, kiedy Kryszna pojawiał się przed Radharani, jej twarz, która jest porównywana do kwiatu lotosu, rozszerzała się pod wpływem jej ziewania. Breathing heavily. As far as breathing heavily is concerned, it is stated that Lalita, one of the gopis, is just like a Shataki bird, which only takes water falling directly from the rain cloud and not from any other source. In this statement, Krishna is compared to the dark cloud, and Lalita is compared to the Chataki bird, seeking only Krishna's company. The metaphor continues to say, as a heavy wind sometimes disperses a mighty cloud, so the heavy breathing from Lalita's nostrils caused her to miss Krishna, who had disappeared by the time she recovered herself. Ciężki oddech. Jeśli chodzi o ciężki oddech, to jest powiedziane, Lalita, jedna z gopi, jest podobna ptakowi czataki, który pije jedynie wodę spadającą bezpośrednio z chmur deszczowych, a nie z żadnego innego źródła. W zdaniu tym Kryszna jest porównany do ciemnej chmury, a Lalita do ptaka czataki, szukającego jedynie towarzystwa Kryszny. Metafora ta mówi dalej, tak jak ogromny wiatr rozprasza czasami potężną chmurę, tak ciężki oddech z nozdrzy Lality powodował, że traciła Krysznę, który znikał, zanim ona doszła do siebie. Neglecting the presence of others. As far as neglecting the presence of others is concerned, the wives of the Brahmins who were performing sacrifice at Vrindavan left home as soon as they heard that Krishna was nearby. They left their homes without caring for their learned husbands. The husbands began to discuss amongst themselves how wonderful it is that the attraction for Krishna, how wonderful is the attraction for Krishna that it made these women leave us without any care. This is the influence of Krishna. Anyone who becomes attracted to Krishna can be relieved from the bondage of birth and death, which can be compared to the locked up homes that were neglected by the wives of the Brahmin. Lekceważenie obecności innych. Jeśli chodzi o lekceważenie obecności innych, to żony Brahminów, którzy spełniali ofiary we Vrindawanie, opuściły dom, skoro tylko usłyszały, że Kryszna jest w pobliżu. Opuściły swoje domy, nie dbając o swoich uczonych mężów. Mężowie ci zaczęli rozmawiać pomiędzy sobą, jak cudowną rzeczą jest atrakcja do Kryszny, pod której to wpływem te kobiety tak beztrosko nas opuściły. Taki jest wpływ Kryszny. Każdy, kto zostaje przyciągnięty do Kryszny, może zostać uwolniony z niewoli narodzin i śmierci, którą można porównać do zamkniętych domów zlekceważonych przez żony Brahminów. So we were reading earlier how these wives of the Brahmins, they got the crepacity. They didn't practice any, severe austerity or regulations, or they didn't have a spiritual master, but they got the mercy of Krishna. Wcześniej czytaliśmy, jak te żony Brahminów spełniających ofiary osiągnęły kripa siddhi, że nie medytowały, nie wykonywały żadnej surowej sadhany, a jednak osiągnęły łaskę Kryszny, dzięki osiągnęły łaskę Kryszny. In the Padyavali, there is a statement by some devotees, we shall not care for any outsiders. If they should deride us, we shall still not care for them. We shall simply enjoy the transcendental mellow of chanting Hare Krishna, and thus we shall roll on the ground and dance ecstatically. In this way, we shall eternally enjoy transcendental bliss. W Padyavali znajduje się oznajmienie pewnych bhaktów. Nie obchodzą nas inni. Nie będziemy dbali nawet o to, jeśli nas wyśmieją. Będziemy po prostu rozkoszowali się transcendentalnym smakiem płynącym z intonowania Hare Krishna. I tak będziemy tarzali się po ziemi i tańczyli w ekstazie. W ten sposób będziemy się wiecznie cieszyć transcendentalnym szczęściem. So we should feel that way also. The people will call us crazy and so on, but we should understand that this chanting is the greatest, safest place to be in the kirtan.
Tak samo my powinniśmy myśleć, że nawet chociaż niektóre osoby mogą nazywać nas szaleńcami, to powinniśmy mieć mocne przekonanie, że kirtan jest najbezpieczniejszym miejscem, w którym możemy być. Drooling. As an example of the running down of the saliva from the mouth, it is stated that sometimes when Narada Muni was chanting the Hare Krishna mantra, he remained stunned for a while and the saliva oozed from his mouth. Ślinienie się. Jeśli chodzi o przykład ślinienia się, to jest powiedziane, że kiedy Narada Muni intonował mantrę Hare Krishna, czasami zamierał na Sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu had this symptom also. Czasem Pan Chaitanya Mahaprabhu również przejawiał te symptomy. And there's a story how King Pachaparuda, when he saw that, he felt a little bit repulsed. Jest taka historia, że Maharaj Prataparuda, kiedy to zobaczył, to tak trochę odczuł taką jakby niechęć. But then he realized this is due to the pride of my birth in an aristocratic family and kingly parents and so on. And he became repentant for that feeling of repulsion. Ale po chwili zaczął żałować tego uczucia od niechęci, bo zdał sobie sprawę, że jest to wywołane tym jego królewskim pochodzeniem i tą dumą spowodowaną z przyjęcia narodzin w takiej wzniosłej rodzinie. So this is the danger of bringing our mundane calculation to judge a spiritual situation. Więc to jest takie niebezpieczeństwo, gdy nasze materialne kalkulacje stosujemy do osądzenia duchowej sytuacji. Just like the mundane moralists, they'll criticize Krishna, why he's dancing with other people's wives. Tak jak takie światopospolicie moralne osoby krytykują Krishnę za to, że jak on mógł tańczyć z żonami innych osób. We understand that Krishna is the Purusha, he's the enjoyer of everyone, and we should all accept that and agree to be enjoyed by Krishna. Ale powinniśmy zrozumieć, że Krishna jest poruszą, jest on odbiorcą przyjemności wszystkich i powinniśmy się zgodzić na to, żeby Krishna również cieszył się nami. Then we'll understand that the gopis' love for Krishna is the highest love. I wówczas zrozumiemy, że miłość gopi do Krishny jest najwyższą miłością. Laughing like a madman. When a devotee laughs very loudly like a madman, it is done out of an extraordinary agitation of ecstatic love within the heart. Such mad laughing is an expression of the condition of the heart, which is technically called atahasa. When a devotee becomes affected with this mental condition, his love is expressed through the lips. The laughing sound coming out one after another are compared to flowers falling from the creeper of devotion, which grows within the heart of the devotee. In the Chaitanya Charitamrita, devotional service to the Lord is also compared to a creeper which rises up to the lotus feet of Krishna in Goloka Vrindavan. Szaleńczy śmiech. Jeśli bhakta śmieje się jak szaleniec, to przyczyną tego jest nadzwyczajne wzniecenie ekstatycznej miłości wewnątrz jego serca. Taki szaleńczy śmiech jest jak gdyby wyrazem stanu serca, co fachowo nazywa się attahasa. Kiedy bhakta popada w taki stan umysłu, jego miłość wyraża się poprzez usta. Takie ataki śmiechu, pojawiające się jeden po drugim, porównane są do kwiatów spadających z pnącza oddania, które rośnie w sercu bhakty. W czytaniu Charitamrita służba oddania dla Pana jest porównywana do roślinki, która pnie się aż do lotosowych stóp Kryszny na Golokce Vrindawanie. This reference to the Chaitanya Charitamrita is, of course, the famous analogy given of Bhakti Lata Beach, how it's planted by Guru and Krishna in our heart, and by the watering process of hearing and chanting, it will gradually grow and grow and grow and penetrate through all the material universes and come to the lotus feet of Krishna. Ten przykład z czytania Charitamrity, o którym jest tutaj mowa,
To jest taki słynny przykład roślinki służby oddania, Bhakti Lata Bija, która jest zasiana w sercu przez mistrza duchowego i Krishnę i poprzez ten proces słuchania, intonowania, który jest niczym podlewanie tej roślinki, powoduje, że ta roślinka wznosi się do świata duchowego i osiąga lotosowe stopy Krishny. So we have to be careful to keep this kripa protected from the weeds that may grow along with it. I musimy uważać, by chronić to pnącze przed chwastami, które mogą wzrastać razem z tym pnączem. And keep it protected by the fence that some animals won't come and eat it. I roślinkę tą należy chronić też takim płotem zabezpieczającym przed zwierzętami, które mogą pojawić się i ją zjeść. So this is the most valuable thing we have, this Bhakti Lata Bij. So we should always nourish it and water it and give it the proper care. Ta Bhakti Lata Bija jest najcenniejszą rzeczą, jaką mamy, także powinniśmy ją zawsze chronić, podlewać i troszczyć się o nią. There's a nice section here in the Chaitanya Charitamrita that Prabhupada is referring to that gives us the dangers that are there and how to counteract those dangers. I jest taki wspaniały fragment czytania Charitamrity, na który tutaj Śrīla Prabhupada się powołuje i wymienia on różne niebezpieczeństwa, jakie zagrażają tej roślince i jak możemy się przed nimi chronić. Wheeling of the head. One gopi told her friend, it appears that Lord Krishna, the enemy of the demon Aga, has released from his mouth a whirlwind which is acting on your head and is gradually proceeding to do the same to the other lotus-eyed gopis. Kręcenie głową. Jedna gopi powiedziała swojej przyjaciółce, wydaje się, że pan Krishna, wróg demona Agry, wypuścił ze swoich ust jakiś wir powietrzny, który atakuje twoją głowę i stopniowo posuwa się naprzód, aby uczynić to samo z innymi lotosookimi gopi. Belching. Sometimes belching also becomes a symptom of ecstatic love for Krishna. There is evidence of this in Purnamasi's address to one crying associate of Radharani. My dear daughter, don't be worried because Srimati Radharani is belching. I am about to offer her a remedial measure for the symptom. Do not cry so loudly. This belching is not due to indigestion. It is a sign of ecstatic love for Krishna. I shall arrange to cure this belching symptom immediately. Don't be worried. This statement of Purnamasi is evidence that ecstatic love for Krishna is sometimes manifested through belching. Czkanie. Czasami czkanie staje się również symptomem ekstatycznej miłości do Kryszny. Dowodem tego jest wypowiedź Purnamasi do jednej płaczącej przyjaciółki Radharani. Moja droga córko, nie martw się czkaniem Radharani. Właśnie mam zamiar podać jej lekarstwo, które uleczy ten symptom. Nie płacz tak głośno. Przyczyną tego czkania nie jest niestrawność. Jest to oznaka ekstatycznej miłości do Kryszny. Postaram się natychmiast wyleczyć ten symptom. Nie martw się. Ta wypowiedź Purnamasi świadczy o tym, że ekstatyczna miłość do Kryszny czasami manifestuje się poprzez czkanie. Sometimes trembling of the whole body and hemorrhaging from some part of the body are also manifest in response to ecstatic love for Krishna. But such symptoms are very rare. And therefore, Srila Rupa Goswami does not discuss any further on this point. Taka ekstatyczna miłość do Kryszny czasami manifestuje się również poprzez drżenie całego ciała i krwawienie niektórych części ciała. Ale takie symptomy są bardzo rzadkie, dlatego Srila Rupa Goswami nie omawia ich dokładniej. That's the end of the chapter. Chapter 28, other ecstatic symptoms. To jest koniec rozdziału, a następny rozdział 28 zatytułowany jest Ekstatyczna miłość. Existential Egzystencjalna miłość ecstatic love for Krishna. When a devotee is always intensely affected by love for Krishna in a direct relationship with him, or even a little apart from him, his status is called existential ecstatic love. The symptoms of originating from such existential ecstatic love are divided into three headings, namely moist, burnt, and dried up.
Kiedy bhakta bezustannie intensywnie przeżywa miłość do Kryszny, będąc w bezpośrednim z nim związku albo trochę z dala od niego, jego pozycja nazwana jest egzystencjalną miłością ekstatyczną. Symptomy pochodzące z takiej miłości dzielą się na 3 kategorie, mianowicie wilgoć, spalenie i wysuszenie. Moist existential ecstatic love, aroused in connection with Krishna, is divided into 2, direct and indirect. Radharani was weaving a garland of kunda flowers, and upon hearing the vibration of Krishna's flute, she immediately stopped her work. This is an example of direct, moistened existential ecstatic love. Indirect, moistened existential ecstatic love is described in the following statement. Krishna, who is called Purushottam, is to the eyes of Mother Yasoda just like the cloud is to the eyes of the Chataki bird. When Krishna had been brought to Mathura, Mother Yasoda, being very anxious and angry, began to rebuke the king of Mathura. Wilgotna, egzystencjalna miłość ekstatyczna powstała w związku z Kryszną. Jest dzielona na 2, bezpośrednią i pośrednią. Radharani plotła girlandę z kwiatów kunda, lecz po usłyszeniu wibracji fletu Kryszny natychmiast przerwała swoją pracę. Jest to przykład bezpośredniej, wilgotnej, egzystencjonalnej miłości ekstatycznej. Pośrednia, wilgotna miłość ekstatyczna jest opisana w następującym zdaniu. Kryszna, który jest również nazywany Purushottamą, jest dla oczu matki Jaszody niczym chmura dla oczu ptaka Czataki. Kiedy Kryszna został przeniesiony do Matury, matka Jaszoda, będąc bardzo spokojną i złą, zaczęła ganić króla Matury. Once we were driving Srila Prabhupada to the airport in London. Kiedyś w Londynie wieźliśmy Srila Prabhupada na lotnisko. And while we were driving him, I was driving, Prabhupada was sitting next to me, and there were some devotees in the back. Ja prowadziłem samochód, Srila Prabhupada siedział obok mnie i było jeszcze paru baktów z tyłu. Prabhupada was like singing to himself. I wówczas Srila Prabhupada śpiewał do siebie. I mean, he was singing to Krishna, but just on his own. Śpiewał dla Kryszny, ale tak śpiewał samemu. So then he stopped singing and he became thoughtful and he said, Radharani is the best devotee of Krishna. I w pewnym momencie przestał zastanowił się i powiedział, Radharani jest najlepszą wielbicielką Kryszny. But then he said, but Mother Yasoda is also a very good devotee of Krishna. A po chwili powiedział, ale matka Jaszoda jest również bardzo dobrą baklinką Kryszny. You see how Mother Yasoda loved Krishna so much. Widzimy, jak matka Jaszoda tak bardzo kocha Krysznę. Burnt existential ecstatic love is divided into 3. One example is as follows. One day, Mother Yasoda was dreaming that the gigantic demon Putana was lying on the courtyard of her house, and she immediately became anxious to seek out Krishna. Spalona egzystencjalna, ekstatyczna miłość dzieli się na 3. Jeden przykład jest następujący. Pewnego dnia matka Jaszoda śniła, że na podwórku jej domu leżała olbrzymia demonica Putana, więc natychmiast owładnął ją niepokój i pragnienie odnalezienia Kryszny. When there are manifestations of ecstatic symptoms in the body of a non-devotee, these are called dried up symptoms of ecstatic love. The non-devotees are actually materialistic, but in contact with some pure devotee, they sometimes may manifest some symptoms of ecstasy. Devotional scholars call these dried up symptoms. Kiedy te ekstatyczne symptomy manifestują się w ciele abhakty, są one nazywane wysuszonymi symptomami ekstatycznej miłości. Abhaktowie są w rzeczywistości materialistami, ale w kontakcie z czystymi bhaktami czasami mogą manifestować jakieś symptomy ekstazy. Uczeni w służbie oddania nazwali te symptomy wysuszonymi. There are 8 symptoms of existential ecstatic love. Becoming stunned, perspiring,
standing of the hairs on the body, faltering of the voice, trembling of the body, changing bodily colors, shedding tears, and devastation. Jest 8 symptomów egzystencjonalnej ekstatycznej miłości. Zamarcie w bezruchu, pocenie się, jeżenie się włosów na czele, drżenie głosu, drżenie ciała, zmiana kolorów cielesnych, ronienie łez i spustoszenie. So we can read in the Chaitanya Charitamrita how Lord Chaitanya Mahaprabhu, in the mood of the devotee, the Radharani, how he had all of these symptoms on his body. W czytaniu Charitamricie możemy poczytać, jak Pan Chaitanya, przyjmując nastrój swojej wielbicielki, Śrimati Radharani, przejawiał w swoim ciele wszystkie te 8 symptomów. The scientific explanation of these 8 symptoms is given by Rupa Goswami as follows. When the vital force of life is in contact with the earth, it is called stunning. When the same force comes into contact with water, there is a shedding of tears. When the same force comes into contact with fire, there's perspiration. When the same force comes in contact with the sky, there is complete devastation. And when that force comes in contact with the air, there is trembling, failing of the voice, and standing of the hairs of the body. Śla Rupa Goswami daje następujące naukowe objaśnienia tych 8 symptomów. Kiedy siła życia jest w kontakcie z ziemią, wówczas ma miejsce zamarcie w bezruchu. Kiedy ta sama siła wchodzi w kontakt z wodą, następuje ronienie łez. Kiedy ta siła wchodzi w kontakt z ogniem, występuje pocenie się. Kiedy ta siła wchodzi w kontakt z niebem, następuje całkowite wyniszczenie. Kiedy siła ta wchodzi w kontakt z powietrzem, występuje drżenie ciała, słabnięcie głosu i jeżenie się włosów na ciele. These symptoms are sometimes manifest internally and sometimes externally. The pure devotee always feels such symptomatic expressions within himself, but being afraid of outsiders, he does not generally manifest them externally. Symptomy te czasami manifestują się zewnętrznie, a czasami wewnętrznie. Czysty bhakta zawsze wewnątrz siebie doświadcza takich symptomów, ale obawiając się innych, na ogół nie manifestuje ich zewnętrznie. What does it mean he's afraid? It means that he doesn't want to disturb the mind of the ignorant. Co to znaczy, że się obawia? To znaczy, że nie chce niepokoić umysłu osób w ignorancji. That verse is there in Bhagavad Gita. The preacher should not disturb the mind of the ignorant. Therefore, the 9th offense is given. Bhagavad Gita mówi, że osoba nauczająca nie powinna niepokoić umysłu osób w ignorancji. Dlatego mamy tą 9. obrazę. 9th offense, not to preach the glories of the holy name to the faithless. 9. obrazą jest nienauczanie chwał świętego imienia osoby niewierzące. So sometimes we have to be careful not to disturb people's minds by telling them the truth. Także czasem musimy uważać, żeby nie niepokoić umysłów osób, mówiąc im prawdę. If we tell them the truth, they become disturbed. Gdy powiemy prawdę, to się zaniepokoją. Everybody is in illusion. If we tell them that actually this material world is nothing but suffering, then they become disturbed. Każdy jest w iluzji. Każdy, kto jest w iluzji, gdy usłyszy, że w tym świecie materialnym nie ma nic poza cierpieniem, to się niepokoi. That there's no real love in the material world, they'll become disturbed. Że gdy nie ma miłości w tym materialnym świecie, to ich to niepokoi. But it's a fact. Krishna certifies dukkhalayam shashvatam. Not only is a place of suffering, but it's also temporary. Ale to fakt. Krishna potwierdza słowami dukkhalayam ashashvatam. Nie tylko jest to pełen niedoli, ale jest też tymczasowy. So if people come to us, then we can explain. But otherwise, it just disturbs the mind of the ignorance. Gdy ludzie przyjdą do nas, możemy im to wyjaśnić, ale bez tego to jedynie niepokoi umysły osób w ignorancji. Like Srila Prabhupada is feeling these ecstatic symptoms, he doesn't show even to his disciples, because the disciples will become disturbed. Why is he crying? Why is he
rolling on the ground. Prabhupada nie okazywał tych symptomów nawet swoim uczniom, żeby nie niepokoić ich. O, dlaczego on płacze, dlaczego on tarza się po ziemi. We saw Srila Prabhupada once in Mayapur in front of 300-400 people. He became stunned on the Vyasa-san. And for a long time, he was just completely still. Widzieliśmy kiedyś w Mayapur, jak Prabhupada przed 300 czy 400 bhaktami tak całkowicie znieruchomiał i przez dosyć długą chwilę był zupełnie nieruchomy. Of course, the devotees understood, but the many outsiders were there. They started to become confused. Why he's not giving class? Oczywiście bhaktowie to rozumieli, ale tam było też wiele osób z zewnątrz, które były tak zdezorientowane. Co się stało? Dlaczego on przerwał? Dlaczego on nie robi wykładu? So I was there for that at that time, and I started a kirtan. Ja tam byłem wtedy i wówczas zacząłem kirtan. Then Prabhupada came out of that stunned condition. I wówczas Śla Prabhupada tak wyszedł z tej sytuacji. But I was criticized by some devotees, senior devotees. Why you started chanting when Prabhupada was in ecstasy like that? Ale niektórzy starsi bhaktowie krytykowali mnie, mówiąc, dlaczego zacząłeś śpiewać, gdy Śla Prabhupada był w takiej ekstazie. But I was feeling that these people, they're becoming disturbed. They don't know what's happening. Ale ja czułem, że te osoby są zaniepokojone, nie wiedzą, co się dzieje. So anyway, that next day, Prabhupada, or that later on that day, Prabhupada's servant was requested by some senior GBC man to ask Prabhupada what we should do when this situation arises like that. Także niektórzy starsi bhaktowie, członkowie GBC poprosili sługę Śla Prabhupada, żeby on zapytał Śla Prabhupada, co powinniśmy robić w takich sytuacjach. I remember some of them approached me before and they were critical of me. Why you started singing like that? Pamiętam, że wcześniej niektóre osoby tak bardzo mnie krytykowały, przyszły do mnie i powiedziały, dlaczego tak śpiewałeś? And I said, well, I thought that, and before I could finish, they said, you thought. Who cares what you're thinking? I ja powiedziałem, że ja myślałem i zanim w ogóle zacząłem skończyć zdanie, oni powiedzieli, ty myślałeś, a co kogo obchodzi to, co ty myślisz? But so when Prabhupada's servant asked him, Prabhupada said, you can chant Hare Krishna. Ale gdy ten sługa Śla Prabhupada zapytał go o to, to Śla Prabhupada powiedział, możecie intonować Hare Krishna. And I'm not proud, but these devotees who criticized me, they fell down. I to nie jest tak, że jestem dumny, ale ci bhaktowie, którzy krytykowali mnie, oni upadli. Shri Prabhupada ki. Jai. Becoming stunned. You did that? No. That's No. the next one, right? Yes. This is what happened to Prabhupada. The symptoms of becoming stunned is caused by ecstatic tribulation, fearfulness, astonishment, lamentation, and anger. The symptoms is exhibited by a stoppage of talking, a stoppage of movement, a feeling of voidness, and an extreme feeling of separation. Zamarcie w bezruchu. Ten symptom zamarcia w bezruchu jest powodowany poprzez ekstremalne cierpienie, strach, zdziwienie, rozpacz i złość. Symptom ten przejawia się poprzez zamilknięcie, zatrzymanie ruchu, uczucie pustki i przemowne przeżywanie rozłąki. That's what Prabhupada, he was completely stunned. He had been giving class and suddenly he went into this ecstatic trance. He didn't move. He became oblivious to the outside world. Więc to właśnie miało miejsce w tej sytuacji ze Śla Prabhupadem. On dawał wykład, ale nagle zupełnie zamilkł, znieruchomiał, był całkowicie nieświadomy zewnętrznego świata. When Uddhava was describing Krishna's pastimes to Vidura, he said one day the gopis became stunned when Krishna, in the dress of a gardening maid, entered the greenhouse and enlivened them with joking and laughter. Then when Krishna left the greenhouse, the gopis were seeing Krishna so ecstatically that it was as though both their minds and eyes were following him. These symptoms signify that although the gopis
business was not finished, they had become stunned with ecstatic love. Kiedy Uddhava opisywał widusze rozrywki Kryszny, powiedział on: pewnego dnia gopi zamarły w bezruchu, kiedy Kryszna w przebraniu ogrodniczki wszedł do cieplarni i ożywił je żartami i śmiechem. Kiedy następnie Kryszna opuścił cieplarnię, gopi patrzyły na niego tak ekstatycznie, że wydawało się, jak gdyby ich umysły i oczy podążały za nim. Symptomy te oznaczały, że chociaż gopi nie zakończyły jeszcze swoich obowiązków, znieruchomiały w ekstatycznej miłości, nie były w stanie nic więcej zrobić. Another example of being stunned took place when Krishna was surrounded by various wrestlers in the sacrificial arena of Kamsa. His mother Devaki then became stunned and her eyes dried up when she saw Krishna amongst the wrestlers. Inny przykład zamarcia w bezruchu miał miejsce, kiedy Kryszna był otoczony przez zapaśników na ofiarnej arenie Kamsy. Na ten widok jego matka Devaki znieruchomiała, a jej oczy wyschły. There's also an example of the astonishment of Lord Brahma in his explained in 10th canto, 13th chapter, 51st verse of Srimad Bhagavatam, that when Brahma understood that this cowherd boy was the supreme personality of Godhead, he became stunned. All of his sensual activities became stopped upon seeing all the cowherd boys again, along with Krishna. But Brahma was so stunned that he appeared to be a golden statue with 4 heads. Also, when the residents of Braja found that Krishna had lifted Govardhan hill with his left hand, they became stunned. Innym przykładem jest zdumienie pana Brahmy. W 10 kanto 13 rozdziale 56 wersacie Srimad Bhagavatam jest wytłumaczone, że kiedy Brahma zrozumiał, że ten chłopiec pasterz jest samą najwyższą osobą Boga, znieruchomiał. Kiedy ponownie ujrzał wszystkich chłopców pasterzy razem z Kryszną, zatrzymały się czynności jego zmysłów. Pan Brahma był tak skamieniały, że zdawał się być złotą statuetką z 4 głowami. Podobnie, kiedy mieszkańcy Wradży dowiedzieli się, że Kryszna podniósł z górze Govardhana swoją lewą ręką, również zamarli w bezruchu. Astonishment caused by lamentation is exemplified when Krishna was entering into the belly of the Bakasura demon, and all the demigods from higher planets became stunned with lamentation. A similar example of becoming stunned was visible in Arjuna when he saw that Asatama was attempting to release his Brahmastra at Krishna. Zdziwienie na skutek rozpaczy zostało zobrazowane wówczas, kiedy Kryszna wchodził do brzucha demona Bakasury i kiedy to wszyscy półbogowie z wyższych planet z rozpaczy zamarli w bezruchu. Podobny przykład znieruchomienia widzimy na przykładzie Arjuny, kiedy to ujrzał on, że Ashwatthama zamierza wyrzucić Brahmastrę w kierunku Kryszny. So we can stop here. We'll start with the next section is what? Perspiration. Perspiring. Także możemy tu skończyć na tym i następnym razem zaczniemy od następnego punktu, którym jest pocenie się. Any comments, questions? Czy są jakieś komentarze, pytania? Hare Krishna, z tej strony Ishwari. Ja chciałam zapytać Maharaja, czy mogę wrócić do wczorajszego wykładu, a odnośnie do znaczenia tilaka. Ishwari wants to ask if she can refer to the last class you gave regarding the meaning of tilaka. Okay. Tak? Bo jedna z wielbicielek tam z Mińska bodajże mówiła o tym, wspominała o tym, że ona słyszała kiedyś, że tilak jest to odbicie stopy gopi, a ja znalazłam taki bardzo fajny opis, bardzo krótki opis, co reprezentuje tilak i czy mogłabym to przeczytać? One Mataji from Minsk mentioned that the tilaka mark is like a footprint of a gopi, but Ishwari found a very one interesting explanation of tilaka, so she's asking if she could read that explanation. Yeah, please. Tak, proszę. Górna część tilaka przedstawia odbicie stopy Kryszny.
The upper part of tilak represents Krishna's footprint. Where is this from? Skąd to jest ten cytat? Ja tu mam z takich swoich zbiorów, które kiedyś przerabialiśmy na komórkowych takich programach, którzy jeszcze Rati Bharta Prabhu przyjeżdżał, no to było jakieś tam około 20 lat temu. Ja po prostu te materiały do dnia dzisiejszego mam i ja mam tutaj takie skrócone różne opisy, procesy czczenia, właśnie kim jest tulasi, kim jest tilak, czym jest tilak, i z tego właśnie korzystam. It is from my old notes that some 20 years ago we had some cellular meetings. Rati Bharta Prabhu was coming, so I was taking the notes and I'm referring to those notes that I made at that time. Okay. Dobrze. I jeszcze tutaj, a dolna, to cały czas chodzi o tilak, a dolna w formie listka reprezentuje Tulasi Devi. A dolna w formie listka reprezentuje Tulasi Devi, czyli dolna część tilaka. Bottom part of tilak represents that has a shape like a leaves is representing the leaf of Tulsi Devi. I see. Dwie równoległe linie symbolizują także ściany świątyni Kryszny i Radharani. And these two parallel lines, they also represent the walls of the temple of Radha and Krishna. Would they represent the what? The walls of the temple. The wall. Oh. Okay. A wolna przestrzeń między liniami jest ich siedzibą. And the space between those two lines is their residence. I see. Radha and Krishna. Rozumiem, Radha i Krishna. It'd be good if we could find the Shastric source for that. Dobrze by było, gdybyśmy mogli znaleźć źródło szastr do tego. I also have heard that the putting on tilak, the different parts of the body, it protects the body. Też słyszałem, że nakładając tilak na różne części ciała, chronimy te różne części ciała. Maybe somebody could research that more. Także może ktoś mógłby to bardziej przeszukać. But thank you for those comments. Ale dziękuję za te komentarze. Bardzo Any other proszę. questions or comments? Inne pytania czy komentarze? Hare Krishna, Guru Maharaj, Purushottama z tej strony. Chciałem zapytać, bo dzisiaj Guru Maharaj mówił, że Krishna używa 3 fletów. I chciałem się dowiedzieć, czy jest to związane z jakimiś specjalnymi rozrywkami, czy jest to dziełem przypadku, kiedy Krishna ma ochotę, to używa jaki chce, czy te flety są jakimś związane z jakimiś różnymi rozrywkami. I chciałem się dowiedzieć również, czy flet Kryszny jest to jakaś osoba, czy jest to jakaś dusza, czy jakaś materialna rzecz. Hare Krishna, Guru Maharaj. In the beginning, this is Purushottam speaking. In the beginning, you mentioned that Krishna is using 3 kinds of flutes. So, are those different types of flutes connected with some different pastimes? And also, is the flute itself a living being? Is some soul in this flute? Actually, there was more than 3 kinds mentioned. Some of them were, extended and so on. I'm not very familiar with it, but we can research it. I haven't read this section of the Nektar devotion in a long time. Tak naprawdę to tam nawet jeszcze więcej fletów było wymienionych. Niektóre takie jeszcze dłuższe flety to były dodatkowe gatunki, które miały swoje nazwy. Nektaru Oddania nie czytałem już od długiego czasu, ale można by to tak dokładnie zgłębić. As far as the flute being a living, well, we also hear that in Vrindavan everything is living. A jeśli chodzi o to, czy flet żyje, to słyszymy, że we Vrindavan wszystko żyje. Next question. Następne pytanie. Or comment. Czy komentarz? So today is the first day of Kartik? Więc dzisiaj jest pierwszy dzień Kartika. Or tomorrow? Jutro.
Well, tomorrow or some say even day after tomorrow. Tomorrow is Purnima in Poland, but some say that the month starts on the first day after Purnima. So, Oh, I see. depending Yeah, what so is system it you confusing. follow, I it's think either it's tomorrow or parts day of- after tomorrow. So we're going to do some special austerity for Kartik? Czy będziemy wykonywać jakieś szczególne wyrzeczenia w tym miesiącu Kartika? It's a good time to do austerity because then the atmosphere is just like Ekadasi is a good time to chant extra rounds. Jest to dobry czas do wykonywania różnych, My będziemy śpiewać codziennie. tak jak Ekadashi jest dobrym dniem do intonowania więcej rund. Because it's an auspicious time. So this is an auspicious month, Kartik. So we should do some. Także tak jak są szczególne czasy, to ten cały miesiąc Kartik jest bardzo pomyślny, także powinniśmy coś robić. Well, we could sing Damodar-ashtak together. Yeah, but I don't know if it's practical. Ja zaproponowałem, że moglibyśmy razem śpiewać Damodar-ashtakę i Maharadżowi. Let's experiment. We'll see. Because Czy to jest praktyczne. Także możemy eksperymentować. I seen before when we were doing kirtan, there's like the conference. There's like a lap or a time, Timelapse. so it doesn't. Pamiętam, jak wcześniej już mieliśmy wspólny kirtan, to z powodu tych odległości, jakie nas dzielą, były takie opóźnienia. So let's make experiment when we come back on Sunday. Także gdy w niedzielę się spotkamy, to zróbmy eksperyment. Okay, anyone else? Czy ktoś jeszcze ma jakieś pomysły? Ja mam taki pomysł, że może Guru Maharaj by śpiewał, a reszta na wyłączonych mikrofonach w domu by śpiewała. So Induleka is proposing to avoid this time lap problem, that only you will sing and everybody else will sing individually with muted microphone. Well, we can experiment. Możemy eksperymentować, spróbujemy tak i zobaczymy, jak będzie lepiej. Another point I wanted to make that some people were concerned. I went to the doctors, so the doctors say my health is very good. I have no fever and my blood pressure is good and my heart is good. Byłem u lekarza i niektórzy bakterie się troszczyli, co się stało, więc lekarze powiedzieli, że wszystko jest dobrze, serce pracuje odpowiednio i nie mam gorączki, także jest wszystko w porządku. So it looks like you're stuck with me for some time. Także wygląda na to, że jeszcze będziecie ze mną przez jakiś czas. Haribol! Haribol! A ja mam jeszcze jedną prośbę, So I propozycję, have one request or proposal. bo w najbliższą niedzielę nie będzie programu, przynajmniej w Polsce, u nas w Krakowie i w Warszawie, i może w niedzielę, nie wiem, czy Guru Maharaj by się zgodził na dłuższe spotkanie. Wcześniej na przykład, o 17:00. At least in some places in Poland, like in Kraków and Warsaw, there will be no temple program. So would you, Maharaj, be willing to have a longer meeting and maybe start earlier, like 5 p.m.? Now we're changing our clocks here tomorrow, so then we'll be on the back to 6-hour difference between us. Jutro zmieniamy czas tutaj, także znów będzie 6 godzin różnicy pomiędzy nami. So let's see. Let's meet tomorrow at the regular time and we can discuss. Także jutro spotkajmy się o naszej normalnej porze i omówimy. So tomorrow the meeting will be 7 o'clock your time in Warsaw. Także jutro to będzie o 7 godzinie czasu warszawskiego. I mean, that's Sunday, not tomorrow, Sunday. Znaczy nie jutro, w niedzielę. So we'll meet Sunday at 7 o'clock and we can discuss these points. Także spotkamy się w niedzielę o 7 i możemy omówić te punkty. Haribol! 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 Hare Krishna, dziękujemy. Hare Krishna. Hare Krishna.